Wypuść mnie, P1, przecież nic nie zrobiłem. Tak. Niewinny jestem. Niewinny. No? Co, żona jest winna, co? Bo tak cię wkurwiła, że musiałeś jej nos złamać i zęby wybić, tak? To, no wielkie mi rzeczy. No. Tryby i tak miała zepsute, to usunąłem. A klamkę to ze 3 razy miała przytrąconą. Zamknij mordę, bo posiedzisz dłużej niż 48. Co? Otwieraj to! Kurwa, jak mnie zaraz nie wypuścisz, masz przejebane. Pobicie żony to jest raz. Napaść na funkcjonariusza w trakcie interwencji to jest 2. Chcesz coś trzeciego? Znalazł się, święty. Kim ty, kurwa, jesteś? Będziesz mi mówił, jak mam żyć, jak z żoną rozmawiać? Otwieraj! Kurwa, ja stąd wyjdę. A jak wyjdę, to ci mordę obiję. No, spróbuj. Na takiego moczy mordę i damskiego boksera to już się znajdzie sposób. Już się boję. Starej powiem od razu. Jeszcze raz skłamię, z chaty wypierdolę. Słucham? No, słuchaj. Niby po pizzę dzwoni, a po glinę zadzwoniła. Suka zakłamana. Pana glinę. Dla ciebie, szmaciarzu. Panie komisarzu, już no uważaj pan do cholery. Co? Co? Ostatnia działająca drabina w tym burdelu. Przecież tu nic nie działa, wszystko rozpieprzone. Ach, sorry. Ty? A tobie kto znowu gębę obił? A tam znowu obił, gdzie obił, no się czepia. No, ja tam swoje wiem. No, nic nie wie, no wie. Na bok schodzę. No, a ja to wczoraj miałem te szparingrundki z miśkiem, a mi się kawał łapa. No, wkurwia się łatwo, to przypierdzielił parę razy, no i to wszystko. Ja to mam kupić, tak? No co kupić, jak kupić? Mówię przecież, przy mołdawskiej klub jest zajebiaszczy. Chodzę tam sobie, no, zamiast robić awantury w domu, 2 razy w tygodniu, po 2 godzinki, lewy prosty, prawy prosty, lewy sierpowy i gitara. Wracam do domu potulny jak baran. Ty wiesz, że ja to mogę sprawdzić, nie? A sprawdzaj se pan nikomu nie wierzysz. Człowiek, kurczę, zapieprza od rana do wieczora jak od na wysokości lamperii, a pan zawsze będzie oskarżał. Że co, że damskiego boksera to ja będę, cholera, do świętego Piotra woził, cholera. Przyszła jakaś dziewczyna, ale z chłopakiem. Mają pilną sprawę. No, to niech sobie idzie do Wolskiej. A nie ma w terenie od rana. To co, ja też mam kible tutaj sprzątać za kogoś? Mój podcast ogląda coraz więcej ludzi. Wszystkich interesują zbrodnie z Gorczaka. No, fascynujące. A co ja... Bo... Iza prowadzi kanał o zbrodniach popełnionych na Gorczaku. I tych starych, i tych nowych. To ludzi jara. Aha. A nasi śledczy nie mówią o sprawach, które prowadzimy na komisariacie, więc... Tak, wiem. Po prostu już wśród fanów pojawił się świr. To znaczy? Ukrywa się pod nickiem Ciemno na Gorczaku. Miesiąc temu zaczęłam dostawać wiadomości. Jakiś człowiek pisze, że jestem wspaniała, że o mnie myśli. No i to już mi nie daje normalnie funkcjonować. Tak, ale to nie jest żadna zbrodnia, tylko zwykły stalking. Tak, ale pojawiły się też groźby. Jakie groźby? Dostałam dzisiaj w nocy takie coś. No, to co robi ten człowiek nie jest normalne. Ale kto to jest ta kobieta?
Ja Nie nie rozumiem, wiem. ktoś zostawił jakiś komentarz pod tym filmem, czy... Nie wiem, kto to jest, ale tak, zostawił komentarz. Ja dostałam o 1:00 w nocy tego SMS-a dopiero o 7:00 rano. No, odczytałam, no to przeszłam od razu i Więc 7 godzin minęło i zostało 41. Ale 41 do czego? zostawił wiadomość. Jak ta laska zginie, to się mną wreszcie zainteresujesz. Ciebie nie kręcą normalni faceci, tylko mordercy i ja będę jednym z nich. Ale to grozi, że ją zabije po upływie wyznaczonego czasu? No do tej pory tylko nagrywałam o morderstwach, a teraz ktoś przeze mnie może I zginąć, za więc... spokojnie, oni pomogą tej kobiecie. Przepraszam, a pan to jest w ogóle, bo... To jest Aleksander Zając, mój chłopak. Dobrze, potrzebujemy od pani wszystkich haseł i loginów do wszystkich kont. Nasi technicy natychmiast sprawdzą, skąd były wysłane te wiadomości. Dobrze. A jeszcze tak jakaś ochrona czy coś? Jaka ochrona? Ochrona dla mnie? Ktoś mnie chyba powinien strzec w tej sytuacji, tak? Proszę pani, priorytetem jest ustalenie tożsamości tej kobiety. A wy się zamknijcie w domu i nie wychodźcie. Jasne. A jeżeli ten człowiek się z panią skontaktuje, wyśle SMS-a, zadzwoni, wyśle do pani maila, to proszę do mnie zadzwonić. Dzięki. Użyłem tych loginów i haseł. Przerzuciłem ci na razie na komputer wszystkie maile, jakie ta dziewczyna dostała od ciemno na kurczaku. Na razie mnie interesuje głównie, skąd te maile wyszły. Nie dam rady ustalić IP. Ktoś usunął wszystkie metadane i nie da się tego zidentyfikować. Cholera jasna. Mieszkanie też nie do zidentyfikowania. Jesteśmy w dupie. Niestety na to wygląda. Dobra, przejrzyj jeszcze wcześniejsze maile. Wtedy chciał tylko zainteresować sobą tę dziewczynę, no to może był mniej ostrożny. No ale to trochę potrwa. To niech trwa krócej. Czas ucieka. No co? Tu Iza Adamczyk. Ten pojeb znowu przysłał mi film. Niech pani poczeka, sprawdzamy. Goźmie. Dam panią na głośnik. Jest z panią pani chłopak? Tak, jest tutaj. Co mamy robić? Nie wychodźcie z domu, nie otwierajcie nikomu drzwi i nie odpowiadajcie na tego maila. Odezwę się. Co się dzieje? Przesłał kolejny film. Jest? Jest. Czyli co, ten psychol siedzi ciągle u mnie w mieszkaniu i obserwuje? Moim zdaniem musiał tam zainstalować kilka kamerek. A może się włamał i nie zostawił żadnych śladów, albo to jest ktoś, kto ją zna. Cholera jasna. Najgorsze jest to, że nie wiemy nadal, kim jest ta kobieta. No i jeszcze dziecko. Nie wiem, a wiemy, czy w ogóle grozi tylko jej, czy też... Na razie o dziecku nie było mowy. Ale cholera wie, zaraz może podbić stawkę. Szlak by to, no nic nie widać, nie można w ogóle zidentyfikować tego mieszkania, no. Żadnego szczegółu. Wiedział dobrze, gdzie ustawić te kamery. Czekaj. Coś jej zatrzymaj. Coś jej upadło. Jesteś w stanie to powiększyć? No, spróbuję. To jest jakiś identyfikator, nie? Izabela Adamczyk prowadzi podcast Mroczny Gorczak. Wiesz, może ktoś pozazdrościł jej sławy, fanów, no i chce jej zrobić konkurencję? Albo ona sama to wymyśliła jako akcję marketingową. No w sumie często się tak robi. No ale co, przyszłaby z tym na policję? Wiesz, może żeby uwiarygodnić swoją historię. Ale nie, no, ona była autentycznie przerażona, jak tu była. Dobra, bardziej już tego nie wyciągnę. Zobaczcie. MBP publiczna w Natowicach? No miejska biblioteka publiczna. Na Gorczaku jest jakaś biblioteka? No chluba Natowic. Rafał. Dobra, wiem, że mało ludzi o tym wie, ale bez przesady. Ty na pewno masz tam kartę, nie? Jedziemy? W tej pracy miałam do czynienia z różnymi rodzajami stalkingu, czyli prześladowania, ale ten był najbardziej przerażający. Bo jeśli to nie był żart albo
jakiś fake dla podkręcenia internetowej sławy, to naprawdę mieliśmy do czynienia z bardzo groźnym psychopatą. Tak po opisie to wydaje mi się, że to może być Monika. Monika Maj, ona ma małego syna. To pilne, musimy z nią porozmawiać. No ale ona dzisiaj nie przyszła do pracy, nawet nie zadzwoniła. Wiemy, że nie przyszła, potrzebujemy jej adresu i numeru telefonu. Ale coś się stało? Do jasnej cholery, proszę nam dać namiary. Może pani podać? No dobrze. Tu jest dokładnie adres. Dobrze, super, dziękujemy bardzo. Dziękuję. Pani Moniko? Pani Moniko, jest pani w domu? Policja, proszę otwierać! Albo jej nie ma, albo ją uprowadził, albo... Dobra, nie możemy tak stać chyba, nie? Odsuń się. Dobra, No co pan robi? Zwariował pan? Pani Monika Maj? Pani Dzielnicowa, ja panią kojarzę. A pan? Komisarz Afonocoń, komisariat na Korczaku. Co się stało? Nie była pani w pracy, a my... Moja kierowniczka was tutaj przysłała? Serio? Mało mi w nocy gorączkował i musiałam iść z nim do lekarza. No i naprawdę nie miałam głowy, żeby do niej dzwonić. Zaraz wszystko pani wyjaśnimy, ale najpierw musimy sprawdzić mieszkanie. Jak to sprawdzić mieszkanie? Sierżant Wolska wszystko pani wytłumaczy. Ja muszę sprawdzić, czy kogoś nie ma w środku. Możemy klucze? Ale jak to sprawdzić, czy kogoś nie ma w środku? Jak tam ktoś może być? Co się dzieje? Powiecie mi? Spokojnie, my tutaj zostaniemy, musimy chwilkę zaczekać, dobrze? Czysto! Ulżyło mi, że ta kobieta nie była zakładniczką tego świra, że te filmiki okazały się tylko nagraniami, a nie transmisją na żywo. Mogliśmy ją zabrać z tego mieszkania w bezpieczne miejsce i na spokojnie poszukać tego człowieka. Boże, nic nie czułam, nic nie zauważyłam. Kto to jest? Spokojnie, na pewno go namierzymy. Pracujemy nad tym. Sprawdziłem zamki. Nie ma śladów włamania. Dawała pani ostatnio komuś klucze? Nie, nikomu. On jeszcze dzisiaj rano nagrał kolejny filmik, jak pani wstawała, ubierała się, syn do pani podszedł. Boże, nie wierzę, przecież on mógł nam coś zrobić. Po pani wyjściu sprawca wrócił tutaj i zabrał kamerki, więc nadal może mieć klucze. I co? Czego on chce? Okupu? Właśnie próbujemy to ustalić. Zna pani Izabela Adamczyk? Pierwsze słyszę, a kto to jest? Pani Izabela prowadzi podcast o zbrodniach na Gorczaku. Jeden z jej psychofanów chce w ten sposób zwrócić na siebie jej uwagę. No ale ludzie, ale co ja mam z tym wspólnego? Nie słucham żadnych podcastów, ani nie znam żadnej pani Izabeli. Dobrze, a w bibliotece ktoś panią zaczepiał, nie wiem, narzucał się. Nie, no teraz do biblioteki to przychodzą same dzieci i staruszki. A długo pani tu mieszka? 3 miesiące. No gdyby nie to mieszkanie po dziadku i praca w bibliotece, to pewnie wylądowałabym z małym pod mostem. Mój mąż zmarł i zostawił nam same długi. Dobrze, czyli nic dziwnego się ostatnio nie wydarzyło. Nie przyszedł kominiarz, może ktoś z administracji, kto się podszywał i chciał przy okazji sprawdzić pani mieszkanie. No nie! Dobrze, w takim razie przeszukamy mieszkanie, a pani musi stąd na jakiś czas wyjechać z dzieckiem. Dzwonię po techników. Ma pani się gdzie zatrzymać? U znajomych, może rodziny? Mam rodziców w Opolu. Po prostu do nich pojadę. Dobrze, to niech pani się teraz spakuje, ja poczekam z dzieckiem, dobrze? Dobrze. No i na pewno obserwuje mieszkanie, czyli wie, że zabraliśmy mu jego zabaweczkę, nie? A raczej za nią nie pojedzie. Izabela Adamczyk jest celem, a Monika Maj jest tylko przynętą. No to może szuka sobie kolejnej, na zastępstwo. Cholera go wie, może. Najgorsze jest to, że co, jak go złapiemy, to
przypniemy mu najwyżej włamanie do mieszkania Moniki Maj. No, może stalking. No tak, weźmy sobie dobrego adwokata, dostanie najwyżej zawiasy. Przecież nawet mu nie udowodnimy usiłowania zabójstwa, nic. Najwyżej beknie za co? Za włamanie. Groźby karalne. Tyle. Kobieta z dzieckiem będzie do końca życia żyła w strachu. Nie wiem, powiedz mi, dlaczego naprawdę zawsze tak jest? Zawsze tak jest, że to kobieta musi być czujna, mieć oczy dookoła głowy, nie może wyjść nawet na ulicę bezpiecznie, bo co, boi się, że zaraz to się nie przywali. Polska, nie nakręcaj. No ale co się nie nakręcaj? No chyba mówię prawdę, co? Słuchaj, świat się zmienia. Powoli. Gorczak też się bardzo powoli zmienia. Sprawdzę, czy ten psychol odezwał się do Adamczyk. Idziesz? Idź, ja jeszcze jedną rzecz muszę załatwić. Słuchaj. Ty jesteś takim specjalistą od bujek małżeńskich, nie? Cholera jasna. Dla pana komisarza to ja zawsze będę jakimś popieprzonym przemocowcem. No, w sumie tak, ale ja nie o tym teraz chciałem. A o czym żeś pan chciał? Tylko, żeś mnie pan zobaczył z tym podbitym okiem od razu. Co, kto, komu, gdzie, kiedy? A dasz mi skończyć? Ja robotę mam. O, i to taką za pieniądze, a nie pieprzenie to z panem głupot. Siadaj i słuchaj. Pomożesz mi w zorganizowaniu kursu samoobrony dla kobiet? Co zrobię? Jajco. Słyszałeś, co powiedziałem? No, wiesz, jak tu jest. Większość facetów bije tutaj swoje baby. No to może czas wreszcie coś z tym zrobić. Co, ja mam je uczyć? No ty się zmieniłeś, a większość facetów nie. Te kobiety nic z tym nie robią, bo się boją. No to może nauczymy je bronić się. No, a pan komisarz tak serio? Tak do mnie? Tak miło? Kurde. To... Już kurwa wzruszyłem się, wie pan? Dobra. Ja zadzwonię. Ja mam kumpla, on prowadzi ten klub i pogadam z nimi. Spróbujemy zorganizować tę naukę dla kobiet. Dziękuję panu. No co nie? Halo, dzień dobry. Dzień dobry, ja dostałam kolejnego SMS-a, ja panu go przeczytam. Poskarżyłaś się policji, nieładnie, ufałem ci. Teraz tego pożałujesz. Ja nie wiem, co ja mam robić, ja się nie czuję bezpiecznie we własnym mieszkaniu. Nie wiem, czego chce ode mnie ten człowiek. Znaleźliśmy tę kobietę z tych nagrań, które pani wysyłał. Jest bezpieczna. Okej, zajebiście, że jest bezpieczna, tylko ja też chcę być bezpieczna. Ja nie wiem, jakim cudem on w ogóle wie, że ja się z wami skontaktowałam. Ja się nie czuję bezpiecznie we własnym mieszkaniu, ja nie mogę tutaj zostać. Niech pani na razie siedzi w domu, tak jak ustaliliśmy. Dobrze, jest ze mną Olek, to znaczy on wyszedł teraz po fajki, nie wiem, zaraz wróci. Dobrze by było, żeby wyjechała pani z Korczaka. A co ta dziewczyna z nagrania wam powiedziała? Przepraszam, ja za chwilę do pana odzwonię. Olek zapomniał kluczy. Moment. Olek, ty sieroto. Olek, no prosiłam... No ale co, przerwała rozmowę i nie oddzwoniła? Wyluzuj, telefon jej pewnie padł. Podłączy się do ładowania i zaraz oddzwoni. Rafał, tam się mogło coś stać, no trzeba to przecież sprawdzić. Dobra, ja tam podjadę, zostanę. Jak nie będzie chciała stamtąd wyjechać, to przecież nie wiem, trzeba będzie jej dać ochronę. No ciekawe skąd? Komendant już nie ma hajsu, a nikt za bodyguarda za darmo robić nie będzie. No oczywiście poza tobą. Cholera jasna. Na kanale Izabeli Adamczyk właśnie zaczęła się transmisja. Jaka transmisja? To chodźcie, sami zobaczycie. Zaraz. Znowu przebióreczka, co? Patrzcie, to Iza, host podcastu Mroczny Gorczak. Ja pierdolę. Lubicie ją, To jest na żywo. czekacie na jej nowe wrzuty. Przywłaszcza sobie zbrodnie obcych ludzi, a oni lądują w pierdlu. Przecież powiedziała, że to jej chłopak wrócił po kluczenie? Izunia zdobywa lajki i reklamy. Koniec z tym. Iza, słyszysz mnie, słonko? Kiedy dobijemy do 1 000 000 wyświetleń, zginiesz.
W takim tempie to dziewczyna zginie za kilkanaście godzin. Kurde, psycholog wiedział, że jest sama, przecież obserwuje ciągle jej mieszkanie. Halo? Komisarz Afonocoń, gdzie pan jest? Miał jej pan nie zostawiać samej. Ale zaraz będę. Wyszedłem po fajki tylko, potem wstąpiłem do spożywczaka, bo w lodówce tylko światło mamy. Miał pan siedzieć na dupie i nie wychodzić z domu. Dobra, przecież zaraz tam będę. Dlaczego pan krzyczy? O co kurwa chodzi? Niech pan natychmiast wraca. Zaraz tam będziemy. Porywacz zadziałał błyskawicznie, a to oznaczało jedno. Był do tego ruchu przygotowany już wcześniej. Wyprzedzał nas na każdym kroku. Wiedziałam, że już nie cofnie się przed niczym. Rozpoczął się dramatyczny wyścig z czasem. W sumie to ja myślałem, że to jest jakiś popierdolony żart, że ten typ po prostu tak pisze i odpuści. Kurwa, co ja zrobiłem. Dobrze, niech pan już na to nie patrzy. O której pan wyszedł z mieszkania? I ktoś kręcił się na korytarzu, ktoś wchodził? Nie wiem, no... Było około 11, ja wyszedłem po papierosy i wtedy Iza do mnie zadzwoniła, że nie ma nic do żarcia. Minęło może 20 minut. No dobra. Zaczynamy od wejścia przedpokoju, a potem sukcesywnie dalej. Ale co wy robicie? Sprawdzamy mieszkanie, zbieramy odciski palców. Musimy przeszukać laptopa pani Izy. Jasne, no róbcie co chcecie. Czy to jest ta kobieta nagrana przez Ciemno na Gorczaku? Nie, to nie. Widział ją pan kiedyś? Nigdy. A kto to w ogóle jest? Bibliotekarka. Mieszka niedaleko stąd. Ja w ogóle mało kogo kojarzę z tej okolicy. Na pewno nie jakąś bibliotekarkę. Zresztą po co o tym teraz gadamy? Powinniście się zająć szukaniem Izy i tego zjeba. Skąd pani Iza miała materiał do podcastów? Z różnych miejsc. Gromadziliśmy je z komisariatów policji, z sądów, wypytywaliśmy też wśród sąsiadów, ale na pewno nie wśród bibliotekarek. Ale z jakiegoś powodu sprawca wybrał właśnie tę bibliotekarkę, więc szukamy czegoś wspólnego. Szukajcie teraz Izy, bo inaczej ona tego nie przeżyje. Skończyłeś rozpytywanie sąsiadów? Nikt nic nie widział ani nie słyszał. Jak to na Gorczaku, kurwa mać. Czyli ktoś wyprowadza dziewczynę z mieszkania, szarpiącą się dziewczynę, sprowadza ją na sam dół schodów i nikt tego nie widzi? Może coś jej podał. Była nieprzytomna, nie wiem, eter? No tak, bo na Gorczaku to jest normalne, nie? Taki widok. Koleś wyprowadza półprzytomną dziewczynę. Nic dziwnego. Słuchaj, transmisja zaczęła się kilka minut po przerwanej rozmowie. A ona na filmiku była świadoma, więc cokolwiek jej podał, musiało szybko przestać działać. I nie zabrał jej daleko. Nosoń. Dzień dobry. Przypomniałam sobie coś. Co takiego? Zaraz po tym, jak się wprowadziłam do mieszkania dziadka, jechałam taksówką na rozmowę o pracy do biblioteki. A Mikołaj marudził, ja już byłam spóźniona. No i co dalej? W pośpiechu po tym, jak zapłaciłam, zostawiłam torebkę. Następny pasażer ją znalazł na szczęście. Jak długo pani nie miała tej torebki? Jakoś... godzinę? A co to była za korporacja? Dobry puls? Czy jakoś tak? Dziękuję, to bardzo ważne. W godzinę można zrobić klucze do każdego mieszkania. Wreszcie mieliśmy przełom w sprawie. Coś, czego mogliśmy się trzymać. Szybko namierzyliśmy tego taksówkarza. To mógł być nasz sprawca. Albo ktoś, kto pomagał mu w tej chorej grze. Moi drodzy, to była opowieść o tym, jak pani zabiła pana. Dokąd jedziemy? Chwilę. Co to jest? To jest jakaś audycja? No, można tak powiedzieć. Laska opowiada o kryminałkach z Gorczaka. Lubi pan to? Pewnie. Panna jest stąd, więc czemu nie? To dokąd jedziemy? Na komisariat. Po co miałem porywać tą laskę? Bo ją parę razy przewiozłem taksówką? Tylko ty woziłeś i Izabela Adamczyk, i Monikę Maj. I Monika Maj zostawiła torebkę w twojej taksówce. To czysty przypadek, człowieku, że wiozłem akurat te dwie kobiety. Pojęcia nie miałem, że wiozę laskę z podcastu Mroczny Gorczak. Tak to bym się z nią umówił. A może próbowałeś?
Co? A ona się nie zgodziła, a ty się próbowałeś odegrać. Człowieku, ja słucham tylko jej audycji. Po co miałbym zamykać ją w piwnicy? Czyli wiesz, że została uprowadzona? Wszyscy wiedzą. A jak nie wiedzą, to dostaną linka od znajomych i będą wiedzieli. Kupa ludzi słucha jej podcastów. To dzięki niej nasz Gorczak jest sławny. A co robiłeś między 7 a 11 rano? Byłem w domu. Jadłem śniadanie przed pracą. Ktoś może to potwierdzić? No nie, bo mieszkam sam, ale... No to idziesz na 48 godzin do ciupy, a my cię prześwietlimy. Co kurwa? Dlaczego? Codziennie jeszcze po całym mieście mam dziesiątki kursów. Spotykam setki osób, jak Cholera jasna. Co znowu? Co jest? W mieszkaniu Konrada Wesołka nie ma żadnych śladów Izabeli Adamczyk. Facet ewidentnie mieszka sam. A w mieszkaniu Moniki Maj są jego ślady? Nic. A sprawdziliście piwnicę w kamienicy Wesołka? Tak, na strychu też nic nie ma. Dobra, dzięki, w kontakcie. Co myślisz? Nie puśćcie mnie stąd! Kurwa, nie zrobiłem! Co myślałam? Że znowu zabrnęliśmy w ślepą uliczkę, a życie tej dziewczyny zależy od internautów, którzy mają chorą ciekawość i żądzę krwi. Rano liczba obserwujących przekroczyła 700 000. Dzień dobry, Monika do mnie dzwoniła, to straszne, co ją spotkało. Tak, rzeczywiście. Ale teraz mam do pani inną sprawę. Jaką? Miesiąc temu wysłano stąd kilka maili do kobiety, w sprawie której prowadzimy dochodzenie. Muszę wiedzieć, kto je wysłał. Ma pan jakieś dane IP albo chociaż datę i godzinę, o której zostało wysłane? Tu jest wszystko. Okej, zaraz sprawdzę. Sekunda. Nasz czytelnik. To stały, Marek Głowaczek. Ale sekunda, jeszcze coś sprawdzę. On tu jest w czytelni, to on. Słucham? Pan Marek Głowaczyk? Tak, a co się stało? Komisarz Rafał Noceń z komisariatu na Gorszaku. Gdzie pan był wczoraj o 11? Tutaj, uczyłem się. Od tygodnia tutaj siedzę w akademiku, nie da się. Wiadomo. A wczoraj w nocy? Spałem w akademiku. A może to ktoś potwierdzić? Tak, współlokator. Wrócił z imprezy koło 3:00. Pogadaliśmy chwilę i poszedłem spać. Kojarzy pan tę kobietę? Nie, a powinienem? A ty? Te kojarzę. Pracuję chyba tutaj. Ale zamawiam tylko książki do czytelni. Jakoś bardziej nie porozmawialiśmy. Co pan studiuje? Na Politechnice robotykę. Robotykę? Czyli zna się pan na komputerach? No, raczej tak. No, to świetnie. To idziemy pogadać na komisariat. Mam dostęp do internetu wszędzie. Na telefonie, na moim komputerze, na Polibudzie, u znajomych. Mail wyszedł z komputera z czytelni, akurat jak pan z niego korzystał. Powtarzam panu. Nie mam nika ciemno na Gorczaku i nie chcę nikogo zabić. Ustaliliśmy, że korzystał pan z czytelni w tym samym czasie, kiedy pani Monika Maj tam pracowała. Ona obsługiwała pana zlecenia. Tak, bo jako jedyna jest tam kumata. Ona wie, jak sprowadzić mi książki z innych bibliotek. Proste chyba, nie? No. Piękna, inteligentna kobieta. Co pan mi tu sugeruje? Sprawdzimy twój komputer, telefon, pokój w akademiku. Przesłuchamy współlokatora. Jeśli jesteś winny, to się tego dowiemy.
i chcecie mi zniszczyć życie. Tylko dlatego, że kilka tygodni temu skorzystałem z komputera, do którego każdy ma dostęp, tak? Wypuści mnie pan? Nie! Wydaje mi się, że to nie on. On. Jeszcze chwilę nad nim popracuje. Ale ona nie ma czasu. Widziałeś, ile jest obserwatorów na kanale? Ponad 800 000. Uspokój się. Przecież facet siedzi, nic nie zrobi. A jak nie działa sam? A jak ona jest ranna? Co ma umrzeć na oczach tych wszystkich pojebów, których jara ten live? Przecież robię co mogę. To robimy za mało, tracimy czas, rozumiesz? Nie wiem, może coś pominęliśmy, no. Iza? Iza, jesteś tu? Odsuń się od drzwi, jak możesz. Jesteś cała? Hej, hej, hej. Ciii. Jestem, pomogę ci, dobra? Zamkniemy się. Okej. Jesteś cała? No, chyba. Dobra, wstaniemy, dobra? Okej. Chodź, 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 czekaj, trzymaj się mnie, trzymaj się mnie. Dobra, wyjdziemy stąd. Dobra. Uważaj. Odsuń się! Rzuć to! Rzuć to! Rzuć to, policja, ostrzegam! Rzuć to, mówię! Łapa. Łapa! I co? Zdziwiona? Musiałaś pierdolić, co? Byłbym nieśmiertelny. 06, dajcie mi tutaj wszystkich na Jeziorną 6 do piwnicy. Karetkę, Noconia i techników. Wszyscy by mnie znali. Ale musiałaś to wszystko zjebać, ty suko! W tamtym momencie liczba obserwujących dobijała już do 1 000 000. W ostatniej chwili powstrzymaliśmy narzeczonego Izabeli. Do końca nikt z nas nie przypuszczał, że to właśnie on może stać za tym wszystkim. Usiądź sobie. On mnie porwał, uwięził i chciał mnie zabić, bo mi zazdrościł, tak? Posłuchaj, nie powinnaś być teraz sama. Czy może ktoś tutaj przyjechać ze znajomych albo rodziny? My mieszkaliśmy ze sobą. My żyliśmy ze sobą, my planowaliśmy jakąś przyszłość, tak? Ja z tym człowiekiem piłam kawę, ja się z nim pieprzyłam, ja z nim chodziłam na zakupy, ja z nim miałam znajomych, ja nie zauważyłam, że z tym człowiekiem jest coś nie Iza, tak. posłuchaj, to nie jest twoja wina, rozumiesz? To nie jest twoja wina. Olek, on do mnie napisał po tym, jak zrobiłam podcast o kobiecie, która zabiła własną matkę i na początku było nam zajebiście. Na początku było zajebiście ale to on naciskał na spotkanie, to on na to naciskał, a nie ja, więc... To on tego chciał. Ja byłam po rozstaniu. Ja nie chciałam być sama po prostu i on był zaangażowany bardzo. On Pomagał jeździł. ci? Tak. On jeździł na miejsca zbrodni, na miejsca wypadków, robił wywiady z ludźmi, robił dokumentację do podcastu, wszystko.
A potem coś się zmieniło, tak? Na początku mi się to podobało, nawet bardzo. Potem on chciał być współautorem. Mhm. W tym momencie powinnaś być pod opieką psychologiczną. Lekarz musi cię obejrzeć. Myślisz, że on by mnie zabił? Myślisz, że zrobiłby to, jakby dobił do 1 miliona? Widziałem podcast Mroczny Gorczak. Laska z podbitym okiem uspokajała ludzi, że czuje się świetnie. Twardzielka. Co? Jamont trochę posiedzi. Chyba, że się jakimś cudem wywinie. Prokuratorowi może być ciężko zrobić z tego usiłowanie zabójstwa. A jak sąd uzna, że to świr, to już w ogóle nic mu nie zrobią. Co? Nie chcę nawet o tym myśleć. A jak on wrobił tego studenciny? Studencina miał pecha. Skorzystał z przeglądarki akurat w momencie, kiedy poszedł mail z automatycznym timerem do youtuberki. Nic z tego nie rozumiem. Jestem ze świata krzyżówek. No. I lepiej dla ciebie, Sławciu. I co, panie komisarzu? Idziemy? Gdzie? No jak to? Na pierwszy trening. Już to dzisiaj. Lewy prosty, prawy prosty, lewy sierpowy, prawy. A co to już? Teraz? No tak, no a na co czekamy? Sala na dzisiaj wydzwoniona to raz. Majka wydzwoniła dziewczyny to 2, a ona wiedziała, do których zadzwonić. No działamy. A co to? Ty żonę w to nawet wciągnąłeś? No co? A wy gdzie? Na zajęcia z samoobrony. Ale to tylko dla kobiet. Sorry, Sławoś. Zresztą, wiesz, no przy twojej aparycji, no to tobie to niepotrzebne. A ja sobie nie przypominam, żebyśmy przechodzili na ty. Razem żeśmy się na gównie nie ślizgali, panie konserwator. No, moje drogie panie, żeby się dobrze bronić, trzeba mieć też dobrą kondycję. Kondycję to my mamy, nie dziewczyny? A co? Dzieciaki, torby z zakupami, latanie na szmacie. Pani Więcek, bez komentarzy proszę, bo się wkurzę i wyrzucę z sali. Ej, nie pyskuj, pójdziesz spać głodny. A wiesz, gdzie będziesz spał? Na wycieraczce, no. A dość tego gadania, ćwiczymy. Nóżki do góry i raz, 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 raz i wymachy. O, co pani Więcek? Hamburgerki wychodzą, co? Dobrze. No i dziewczyny, teraz ćwiczymy obronę, bo to nauka obrony. Wstajemy sobie tak i na zmianę. Prawa do góry, lewa na dół. Lewa do góry, prawa na dół. Prawa do góry, lewa na dół. Lewa do góry, prawa na dół. I cios, i cios, i cios. I cios, 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 cios. Pozycja bokserska. Lewy, prawy i noga w gnoja. Brawo, dziewczyny. To jest to. Smacznego. Sprawę mam. Ale nagiewam to nie tędy. A na gerlach? Dobra. Zajęty jestem. Szybko, o co chodzi? Chodzi o to, że... Albo inaczej. Przyjdzie jakiś dzielnicowy, to sobie pogadacie. Bo ja teraz mam... No jak to mówi mój szwagier, można i tak. A co to pierogi tak bez niczego?
Kuzyn mi mówił, że to lepiej będzie oscypkiem posypać. A mi kuzyn mówił, żebym nie gadał z głupimi. A może jednak oscypka, co? Gwizdnąłem sąsiadowi. Pachleda i tak nie wkurzał. To jest do ciebie, Wolska. Amator gór i wpieprzania się w nie swoje żarcie. Słuchaj, ja już jestem po służbie, daj go do kogoś innego. Wyraźnie powiedział, że do ciebie. Pan chciał ze mną rozmawiać? No i znowu chrzestny miał rację. Mówił, Max, w dobrym towarzystwie robota to nie praca. Słucham? Komisarz Maksymilian Byrcyn właśnie mnie tu przenieśli do Wydziału Śledczego. No ja też się cieszę. Karolina Wolska. Sławomir Broda. Trzymał tu psa na uwięzi? Człowieka. Zdaje się, że dziecka. Boże. To ma być jakiś żart? Bo nie za bardzo rozumiem panienkę. Panienko? Może jakieś mniej seksistowskie przywitanie? Młody, zatrzymaj się, powiedziałem! Policja! Wynocha, zostawcie mnie w spokoju! Fuck! Już mi lepiej.